Chociaż niektóre z naszych ulubionych filmów mogą być pięknie proste i na temat, istnieje wiele klasycznych filmów, które mają wielowarstwowe znaczenia i podsycają intensywne debaty, które trwają dosłownie dziesięciolecia. Na dodatek czasami fani uknują teorię, która sprawia, że film staje się jeszcze ciekawszy, a powtórne obejrzenie go daje bardzo dużo frajdy. Dlatego dzisiaj prezentuję teorie filmowe, które całkowicie zmieniają nasze ulubione filmy. Wydaje się to mało prawdopodobne, ale jest taka teoria, że Igrzyska Śmierci są częścią rzeczywistości, w której Wielka Brytania wygrała wojnę o niepodległość. Według jednego z użytkowników Reddita, Wielka Brytania pokonała Amerykę i zniszczyła 13 dystrykt, aby zastraszyć 12 pozostałych innych kolonii. Igrzyska Śmierci stały się wówczas częścią brytyjskiego planu, mającego na celu zaszczepienie strachu wśród wszystkich cywili. Jak napisał użytkownik Reddita, jest to rewizjonistyczna relacja historyczna i z pewnością zmienia ona sposób, w jaki patrzymy na tę serię filmową. Kiedy Marty McFly i Doc Brown po raz pierwszy testują DeLoreana w Powrocie do przyszłości, Doc każe Martiemu jechać bezpośrednio w jego stronę. Istnieją jednak teorie, które sugerują, że szalony profesor jest w rzeczywistości skrajnie przygnębiony na tym etapie historii do tego stopnia, że ten eksperyment jest ostatnią próbą znalezienia czegoś sensownego w swoim życiu. Bo w tej konkretnej scenie DeLorean jedzie bezpośrednio na Martiego i na profesora i działa to w dwójnasób. Otóż, jeżeli eksperyment zadziała, doktor przeżyje, a jeśli nie, umrze. Jeżeli mnie o to zapytasz, to raczej brzmi to jednoznacznie. Pod koniec filmu Mroczny Rycerz powstaje, Batman, w tej roli Christian Bale, zabiera ładunek wybuchowy z Gotham City i teoretycznie ginie. Ale w końcowych scenach Alfred Pennyworth, grany przez Michaela Caina, widzi Bruce'a Wayne'a we Florencji i uspokaja się, że ten jednak przeżył eksplozję. Ale jeden z fanów wysnuł teorię, że Alfred po prostu wyobraził sobie, że Bruce tam jest. Oznaczałoby to, że Batman zginął w tej eksplozji i to w sumie wyjaśniałoby również, dlaczego film nosi tytuł Dark Knight Rises. Mroczny Rycerz powstaje, a właściwie wznosi się do nieba. Gdy rozłożysz fabułę oryginalnego filmu Robocop z lat 80. na czynniki pierwsze, wydaje się ona być bardzo znajoma, zwłaszcza jeżeli dobrze znasz Biblię. Przecież bohater zostaje zabity w stosunkowo młodym wieku, zostaje później przywrócony do życia, aby oczyścić świat ze wszystkich grzechów. W rezultacie zarówno krytycy, jak i fani opisali Robocopa jako swojego rodzaju postać mesjanistyczną, a nawet reżyser Paul Verhoeven podpisał się pod tą teorią i specjalnie pojawia się taka scena w tym filmie, kiedy to Robocop idzie po wodzie. Jest to oczywiście nawiązanie do Jezusa. Tak miało być, tak Paul Verhoeven sobie to wymyślił, więc coś w tym musi być. Jedna z wieloletnich teorii związanych z klasyczną komedią braci Coen, czyli z filmem Big Lebowski, opowiada o popularnej postaci Donym. W tej roli oczywiście niesamowity Steve Buscemi. Wiele osób spekuluje, że Donny, krótko mówiąc, nie istnieje. W rzeczywistości jest po prostu wytworem wyobraźni, który Walter wyczarował w swojej głowie. Jednym z dowodów na to jest fakt, że Dude, w tej roli niesamowity Jeff Bridges, nigdy tak naprawdę nie wchodzi w interakcję z postacią graną przez Steve'a Buscemiego. A inni uważają, że Donny był jednym z poległych towarzyszy Waltera w Wietnamie. Co o tym myślisz? To, że seria filmów o Obcym, a także Predatorze to jest jedno wielkie uniwersum, to już wiemy od dawien dawna. Ale ostatnio okazało się, że to uniwersum bardzo się rozrosło. Otóż logiczne jest, że to, co znamy z Obcego i Predatora, również przekłada się na serię dwóch filmów, czyli Obcy kontra Predator. Logiczne. Dodatkowo Ridley Scott powiedział, że jego filmy, czyli Łowcy Androidów, również znajdują się w tym samym uniwersum. To jak najbardziej jest ten sam wszechświat. Tu mamy w tym momencie dodatkowe dwa filmy, czyli dwie części Łowcy Androidów. Inny reżyser, czyli Paul W.S. Anderson, facet odpowiedzialny m.in. za film Obcy kontra Predator, stwierdził, że nie tylko ten film, ale tak samo i Żołnierz z Kurtem Russellem oraz Ukryty Wymiar, w którym możemy zobaczyć m.in. Lawrence'a Fishburna, również są umiejscowione w tym samym uniwersum co Obcy oraz Predator. Ale to nie koniec. Serial Firefly również umiejscowiony jest w tym samym uniwersum, ponieważ wielokrotnie na pokładzie statku pojawia się logo znienawidzonej, pewnej bardzo znienawidzonej firmy, czyli Weyland-Yutani. Więc to dodaje serial Firefly, a także film, który powstał zaraz po nim, Serenity, do naszego ogromnego, cały czas to rosnącego uniwersum. Jedną z teorii, które poruszałem poprzednio, jest fakt, że Dutch Schaefer z Predatora był pierwowzorem cyborga, robota T-800, który oczywiście później pojawił się w Terminatorze. Więc Terminator teoretycznie również jest częścią uniwersum. A skoro Terminator, pierwsza, druga i wszystkie kolejne części, no to dorzucamy do tego film z Arnoldem Schwarzeneggerem, czyli bohater ostatniej akcji. O ile sam Arnold oczywiście tam nie ma nic wspólnego z Dutchem Schaeferem czy z cyborgiem, pojawia się tam Robert Patrick,
Słynny Terminator z drugiej części, czyli Terminator 2 Dzień Sądu. No i właśnie ten Robert Patrick jak najbardziej jest postacią bardzo ważną, bo nie tylko pojawia się w tej samej roli w filmie Bohater Ostatniej Akcji, ale również pojawia się w świecie Wayne'a, Wayne's World, gdzie właśnie pokazuje naszym dwóm głównym bohaterom zdjęcie Johna Connora, szukając właśnie tego chłopaka. Ale to nie koniec. Akcja pierwszego Predatora umiejscowiona jest, przynajmniej w części, w kraju zwanym Valverde. I jest to fikcyjny kraj, z którego korzysta hollywoodzki pisarz i producent Steven E. de Souza, gdy jego historie wymagają lokalizacji w Ameryce Południowej lub Ameryce Środkowej i ta oczywiście lokalizacja nie spowoduje żadnych prawnych ani dyplomatycznych konfliktów. Miejsce to pojawiło się po raz pierwszy w jego innym filmie, czyli Commando z 1985 roku. I jeżeli weźmiesz pod uwagę, że część Predatora działa się w Valverde, więc Valverde to w pewien sposób prawdziwy kraj, również w Commando akcja dzieje się w Valverde, jak najbardziej. Pojawia się tam pewien generał Arius, jest on byłym władcą Valverde i wysłał Johna Matrixa, w tej roli Arnold Schwarzenegger, ażeby zabił obecnego prezydenta i jak najbardziej tutaj się dzieje. I właśnie z Valverde jest związana bardzo ciekawa sprawa, ponieważ Valverde nie pojawia się tylko w Commando, a także w Predatorze, ale również pojawia się Valverde w drugiej części filmu Szklana Pułapka, a więc łatwo można się domyśleć, że zarówno John McClane, jak i John Matrix, Dutch Schaefer, Ksenomorfy, a także Jaucia to jest wszystko jedno wielkie uniwersum. Co prawda jak dla mnie jest to bardzo naciągana teoria, ale co o niej myślisz? Czy według ciebie ona ma prawo bytu? Każdy fan Jamesa Bonda wie, że kultowy brytyjski szpieg działa pod tajnym kodem 007. Jednak fani filmu od dawna snuli teorię, że faktycznie imię James Bond jest samo w sobie kryptonimem. To by wyjaśniało, dlaczego postać jest zmieniana. Wiadomo, pierwszy był Sean Connery, potem był Roger Moore, m.in. Pierce Brosnan, ostatnio Daniel Craig i uczyniono to, aby Bond był młody i mógł wykonywać wszelkiego rodzaju szalone misje. Zapobiega to faktowi, że w niewytłumaczalny sposób James Bond nie starzeje się, zmienił wygląd co 5 czy 6 filmów, ale po prostu mamy nowego szpiega, który się nazywa, no krótko mówiąc, Bond. James Bond. Ta teoria jest dosyć kontrowersyjna i domyślam się, że wielu fanów Harry'ego Pottera prawdopodobnie gwałtownie się sprzeciwi, ale spokojnie, wysłuchaj. Ta teoria tłumaczy, dlaczego Dursleyowie są tak podli dla Harry'ego Pottera. Krótko mówiąc, Harry jest Horcruxem. Widzieliśmy, co działo się z Ronem w jednym z filmów, kiedy na zbyt długo miał przy sobie Horcrux i teoria sugeruje, że wydzielana przez właśnie tego Horcruxa zła trucizna psuje rodzinę od wielu, wielu lat. Tak naprawdę, kiedy weźmiemy pod uwagę, jak okrutny stał się Ron, o tym właśnie mówiłem przed chwilą, po kilku tygodniach noszenia Horcruxa, no krótko mówiąc, ta teoria ma sens. Tutaj nie będę nikogo okłamywał. Joker Jareda Leto, no nie jest to dobre wykonanie. Można go porównać do Jokera Heatha Ledgera czy Joaquina Phoenixa, ale bardzo, bardzo daleko mu do świetnego wykonania, no chociażby tych dwóch panów. Jego Joker z Legionu Samobójców jest do zapomnienia, ale istnieje teoria, która dotyczy właśnie tejże wersji Jokera w wykonaniu Jareda Leto. Teoria ta sugeruje, że Jared Leto, a właściwie ten Joker, to w rzeczywistości Robin. I prawdziwy Joker go porwał, torturował i poddał praniu mózgu, aby został psychopatycznym uczniem. Jeżeli znasz komiksy albo chociażby animacje z Batmanowe, Jokerowe, to wiesz, że takie wydarzenie miało miejsce i jeżeli popatrzymy na to w ten sposób, okej, to rzeczywiście może mieć ręce i nogi, no ale niestety cały czas to nie tłumaczy, dlaczego Jared Leto, krótko mówiąc, był tak słabym Jokerem. Powszechnie uważa się, że Iron Man 2, tak, to jest ta część, w której w roli Złola wcielił się Mickey Rourke, no nie jest to najmocniejsza pozycja w MCU. Wiele osób również uważa, że ten film dał podwaliny do jednej z najważniejszych postaci w świecie MCU, czyli Spidermana. Otóż na długo przed swoim oczekiwanym debiutem w roli pajęczarza w MCU, było to w filmie oczywiście Kapitan Ameryka Wojna Bohaterów, fani wierzą, że dzieciak w masce, którego ratuje w tym filmie Tony Stark, to w rzeczywistości bardzo młody Peter Parker. Co o tym myślisz? Istnieje pewna szalona teoria, że nieżyjący już reżyser Stanley Kubrick pomógł sfałszować pierwsze lądowanie na Księżycu. Niektórzy nawet wierzą, że Kubrick przeprosił za udział w tym spisku, podrzucając subtelne odniesienia w swoim klasycznym filmie Lśnienie z Jackiem Nicholsonem w jednej z głównych ról. Bo kiedy Danny Torrance po raz pierwszy znajduje pokój 237, ma na sobie sweter z ilustracją promu kosmicznego z napisem Apollo 11 USA. Co więcej, liczba 237 mogła nawiązywać do rzekomej odległości między Ziemią a Księżycem, która wynosi 237 000 mil. Co ty na to? Choć z pewnością nie jest to najsłynniejszy film na tej liście, Ex Machina, bardzo ciekawy film sci-fi, został ogólnie dobrze przyjęty przez krytyków. I tu rozpoczyna się teoria. Otóż wiele osób twierdzi, że Ava, w tej roli Alicia Vikander, jest udoskonaloną formą sztucznej inteligencji i jak najbardziej nie okazuje oznak emocji.
Ale to inna postać sztucznej inteligencji przykuła ich uwagę. Otóż Kyoko często okazuje ludzkie emocje, a nawet pomaga Ewie zabić jej pana. W tej roli rzeczywiście dobry Oscar Isaac. I chociaż nie jest to jednoznaczne, mocno to sugeruje, że Kyoko jest idealną, dopracowaną sztuczną inteligencją. Ciekaw jestem, która z tych teorii wydaje się Tobie najbardziej prawdopodobna. Napisz mi o tym w komentarzu, a jeżeli podobał Ci się film, to udostępnij go na swoich mediach społecznościowych właśnie teraz. Całość montował Lincoln, zaraz tutaj znajdziesz link do jego kanału, a jeżeli chcesz zobaczyć więcej filmów z ciekawostkami, to na tych listach znajdziesz ich całe mnóstwo.